Witajcie na kanale, w tym odcinku Piekielny Kot. Wydawnictwo GPM. Model myśliwca pokładowego F6F Hellcat. Wycinanka o numerze 7 2021, numer katalogowy wycinanki 605. Model w skali 1:33, stopień trudności w 3-stopniowej 2. Pierwsza strona, zdjęcie samolotu. Dodam, że autorem opracowania jest Rafał Cisielski. I tak na pierwszej stronie krótki rys historyczny, mała wzmianka, dane samolotu i historia, no i opis budowy. Jak w kolejności postępować przy budowie. Model przeznaczony jest również dla mniej zaawansowanych, w wersji tak zwanej uproszczonej, gdzie można go skleić bez wyposażenia kabiny, w prostszej wersji z silnikiem, z prostszą makietą. I tu właśnie na około 50 rysunkach, jak naliczyłem, przedstawione są etapy budowy i etapy składania poszczególnych segmentów, sekcji ze sobą. Tu rysunki przedstawiają krok po kroku, składanie, sklejanie. Jak zawsze zaczynamy od elementów z numerem 1. Tu ciekawym rozwiązaniem konstrukcyjnym są bagnety do mocowania skrzydeł, które przy sklejaniu tej pierwszej sekcji kabiny segmentów należy wkleić do mocowania. Jest to takie dość proste, bardzo dobre rozwiązanie. Na drugiej stronie wycinanki rysunki z budową silnika dla tych bardziej zaawansowanych, którzy będą chcieli zbudować taki silnik, makietę silnika Pratt & Whitney. Dla tych, którzy nie chcą, a chcą mieć silnik, można kupić gotowy silniczek z wydruku 3D. Na 4 arkuszach są rozmieszczone wręgi, użebrowanie, wręgi kadłuba, skrzydeł. Jest tego dość dużo i są to drobne elementy, małe. Dość mocno jest tutaj wzmocniona tymi wszystkimi żebrami zarówno kadłub, jak i skrzydła. Także tu jest tego dość dużo. Polecam zaopatrzyć się w gotowe, cięte laserowo właśnie wręgi, żebra. Do tego jest to znacznie ułatwi nam tutaj składanie. Również są tutaj wypalone wręgi i drobne elementy silnika, wnętrza kabiny. Także tutaj zalecam takie coś, bo to bardzo ułatwi przy budowie i skróci tam czas. Na 6 arkuszach rozmieszczone są już części, elementy poszycia kadłuba, wnętrza kabiny, poszycia skrzydeł. Tu mieliśmy stronę z elementami silnika. To jest właśnie ta wersja dla bardziej zaawansowanych modelarzy, którzy chcą wykonać z kartonu makietę silnika. Mamy też taką uproszczoną wersję makiety silnika dla mniej zaawansowanych. Są dodatkowe elementy, które są oznaczone kolorem zielonym jako zapasowe części. Model wykonany jest w malowaniu z lotniskowca Princeton, jeżeli dobrze wymawiam, z bitwy o Leyte 1944 rok. Ma takie charakterystyczne malowanie w taką paszczę, zęby rekina, coś takiego. Na pewno będzie to ładnie wyglądało. Bardzo ładne malowanie, rozwiązania tu podziału blach, nitów na poszczególnych elementach. To jest dość wyraźne, także na pewno będzie się ładnie prezentował. Samolot Hellcat miał ciekawą konstrukcję podwozia. Ono mu się nie chowało
w kierunku kadłuba pod brzuch, tylko jakby z kierunkiem z wiatrem, czyli pod skrzydła w kierunku klap. I tu jest właśnie wycięcie w skrzydle, w dolnej części skrzydła. I tu możemy fajnie to właśnie też ciekawe podwozie, dość dobrze rozwiązane konstrukcyjnie. Możemy wykonać właśnie lotki, które jako dodatkowe lotki, ale to już w takiej wersji trudniejszej dla bardziej zaawansowanych modelarzy, gdzie są dodatkowo w zestawie, gdzie możemy to wykonać. Tu właśnie dla mniej zaawansowanych możemy wykonać owiewkę kabiny jakby bez oszklenia, czyli nie wycinając pod szkiełka, tylko przyklejając, tak jak właśnie tutaj jest to wykonane w wycinance. Tu mamy, nie wiem dlaczego, ale jeden pusty arkusz nienadrukowany. Na tej stronie mamy głównie elementy jakby do samodzielnego wykonania. Tu są elementy do wykonania z drutów. Właśnie tu są te dźwigary do skrzydeł, elementy podwozia do zrobienia z drutu i plus inne elementy należy wykonać. Tu właśnie jest przekrój poszczególnych elementów goleni podwozia, jak należy ciasno zwinąć te elementy, żeby tutaj nam proporcja wyszła odpowiednia. Tu jest owiewka kabiny do samodzielnego wykonania oszklenia. Ta strona zawiera rysunki skrzydeł, użebrowania skrzydeł, oklejenia ich, tylna część kadłuba, ster kierunku, lotki, klapy dla bardziej zaawansowanych właśnie do wykonania samodzielnie. Strona z rzutem bocznym, z rysunkiem perspektywicznym samolotu, modelu, z numeracją części, zbiornik podkadłubowy, przekrój kadłuba z poszczególnymi, pokazujący poszczególne wręgi, z ilu wrąg się składa cała konstrukcja kadłuba. Ostatnia strona wycinanki. Są to 4 rysunki pomocnicze z 4 rzutach z numeracją części i tylna strona okładki, zdjęcia z modelami poprzedzającymi to wydanie. Model na pewno ciekawy, bardzo ładnie opracowany. Myślę, że przejrzyste rysunki tutaj będą bardzo pomocne nawet dla tych mniej zaawansowanych modelarzy. Dla bardziej zaawansowanych model dość precyzyjnie, jak na wiele części. Tu możemy się pokusić o nawet odkryty silnik, uatrakcyjni nam tu model. Problem przy budowie dla tych mniej zaawansowanych może nam tu sprawić ta część przodu kadłuba. Ta maska silnika składa się z kilku takich cienkich elementów. Tu dość i spasowanie, i na tym, że są te zęby, trzeba bardzo ładnie tu wszystko ze sobą połączyć, wyoblić, żeby to bardzo ładnie wyglądało. Stąd może być to trudnością dla mniej zaawansowanych. Mi osobiście model się podoba. Jest fajnie zrobiony, fajnie opracowany. A plusem do tego jest to, że możemy dokupić gotowe elementy, takie jak makietę silnika drukowaną w 3D, śmigło, koła drukowane, elementy cięte laserowo. Jest dobrą bazą do zrobienia fajnego modelu, fajnej makiety. Jeżeli będę go robił, to na pewno będzie relacja na kanale. Dziękuję za uwagę.